sklepik, w którym można kupić minerały i muzeum, w którym można dowiedzieć się czegoś więcej na temat krateru. Możemy też zobaczyć film i z tego filmu dowiedzieć się więcej, w jaki sposób powstał. Jak długo jechaliście? Wyjechaliśmy w sobotę o 6 rano. Aha. Ja jechałem 3 dni. O, nie, Gdzieś tam my po tak nocy. ostrzej jechaliśmy. Po nocy gdzieś tam nocowałem, ale byłem praktycznie sam jeden kierowcą, także to dlatego. As you guys are looking out and about, the crater is 550 feet in depth. Rozejrzyjcie się Państwo dookoła. Krater ma 150 metrów głębokości, a 50-60 tysięcy lat temu miał 500 metrów głębokości. Większa część krateru powstała po uderzeniu meteorytu. Wiatr i erozja spłyciły go. Mamy tu huragany pierwszej kategorii. Przebywam tu od 2 lat i największa prędkość wiatru, jaką w tym czasie zarejestrowałem, to 160 km na godzinę. Taki wiatr może porwać twój ulubiony kapelusz, może porwać ci męża, jeżeli dobrze go nie karmisz, może też porwać ukochane dziecko. Jeszcze raz, krater w dużej mierze uległ spłyceniu dzięki erozji wiatrowej. Pomyślcie o chmurze pyłu, jaka powstaje, gdy wieje wiatr. Ona unosi w górę na wysokość kilkuset metrów drobiny ziemi, a potem opada i gromadzi się tam, gdzie jest zacisznie, czyli wewnątrz krateru. Opadający pył osiada na dnie krateru i spłyca go, podobnie jak pył i resztki wybuchu po zachodniej stronie krateru. Zwróćcie uwagę na kolor skał. Są tu skały białe, żółte i czerwone. Na dole krateru jest warstwa biała, potem żółta i czerwona, a powinno być tak jak wszędzie: czerwona, żółta i biała. To pierwotna formacja materiału, który powstał po wybuchu. Oznacza to, że cząsteczki żelaza czerwone opadły szybciej i znalazły się na dole, a warstwa żółta i biała osiadły na dnie krateru po niej jako lżejsze. W XIX wieku ten krater uważany był za pozostałość po wulkanie, nie po uderzeniu meteorytu. Tak było do 1891 roku. Potem stopniowo zaczęto rozumieć mechanizm powstawania krateru. Wyobraźcie sobie wybuch 20 megaton trotylu, który unosi w górę 170 milionów ton ziemi. Dzisiaj uważa się, że meteoryt miał około 45 metrów średnicy. Mniej więcej tak jak stąd do widocznego po prawej stronie budynku, albo jak połowa parkingu widocznego za wami na dole. Waga 300 000 ton, prędkość 45 000 km na godzinę. Bum! Pomyślcie o nim jako bombie. Kurz i odłamki uniosły się na wysokość 40-60 km w górę. Strefa śmierci wynosiła z 75 do 110 km od miejsca zdarzenia. Większość meteorów w miejscu zdarzenia wyparowała. Cięższe kawałki uniosły się na wysokość 10-15 km. Kiedy patrzymy na otoczenie krateru, widzimy, że wszystko jest w kolorze rdzy. Powinniśmy myśleć w tym momencie o żelazie, z którego zbudowany był meteoryt.
Think of Tlenki iron. żelaza są czerwone, jak czerwona jest rdza. Ten kolor stał się kolorem ziemi dookoła krateru. Krater jest otoczony naturalnym żelazem. Jeszcze raz, wokół krateru czerwone na wierzchu, potem żółte i białe. Wewnątrz krateru odwrotnie. Losing all that moisture that it once had. The crater here is surrounded in natural iron, as well as mixed up with the iron from the meteorite. So again, limestone and sandstone, all that natural iron that's all within this area.